Hejo, z tej strony Benio z GRH Sojusz. W tym odcinku opowiem Wam o maskach przeciwgazowych filtracyjnych używanych w siłach zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zapraszam. Pierwszą maską przeciwgazową polskiej produkcji wprowadzoną do tzw. Ludowego Wojska Polskiego była maska przeciwgazowa SZM-41. Dlaczego nie wzór? Dlaczego nie ma to oznaczenia jakiegoś polskiego, że WZ, kropeczka i jakiś numer? Jest to maska na licencji radzieckiej. Jest to licencja ze Związku Radzieckiego i wówczas Armia Czerwona, jak i następnie Armia Radziecka po przemianowaniu stosowała to oznaczenie jako szliem-maska. Szliem-maska, maska kapturowa. Konstrukcja tej maski przede wszystkim polega na gumowym kapturze, który osłania całą głowę i stanowi swego rodzaju ochronę, jak i system nośny maski. Cała ta maska była produkowana od około 1952 roku do drugiej połowy lat 50. Są to graniczne daty, około przyjmuje się tak 58 rok. Więc w zasadzie w ciągu 6-5 lat produkcji tego oto właśnie wzoru maski były różne modyfikacje. Na początku, dodajmy na to, wszelkie obręcze, jak i zaciski miały kolor lekko złotawy, można powiedzieć, że burżujski. Jednak z tego dość szybko zrezygnowano i najbardziej popularną wersję maski SZM-41 możecie właśnie tutaj zaobserwować. Jest to maska bardzo prostej wręcz konstrukcji. Jak możemy zaobserwować, posiada niską komorę zaworów, pojedynczy zawór wydechowy. Wszystko tanie, wszystko proste. Dwa charakterystyczne okulary okrągłe, a sama komora zaworów malowana na kolor ciemnozielony. Oznaczenia tych masek, tak żeby się łatwo, szybko nauczyć, tak sobie przybliżymy sobie do kamerki. W kółeczku mamy zawsze oznaczony rozmiar. Jest rozmiar 3 w tym przypadku. Maska była produkowana w 5 rozmiarach. Od 0 do 4. Gdzie 4 to był rozmiar największy, a 0 jest to rozmiar najmniejszy. Następnie oznaczenia, jakie tutaj możemy zaobserwować i są nam bardzo przydatne jako dla kolekcjonerów i rekonstruktorów. No, w wojsku oczywiście zbytnio do tej uwagi do tego nie przykładano. Tutaj widzimy 55 i 4 kropeczki. Czyli okazuje nam to, że maska jest z 50 roku, a dokładnie z 1955 roku i z 4 kwartału. Co to są kwartały? 1/4 roku. Łatwo sobie obliczyć, nawet plus minus miesiące, z których ta maska mogła pochodzić. Reszta to już są oznaczenia fabryczne, odlewów, form i tak dalej. To już nam niestety wiele zbytnio nie powie. Ta jest fabrycznie nowa. Dlaczego ona na przykład ma zasypane jakby okulary? Powiecie, brudna, syf, niedomyta. Nie. Tutaj dbamy o sprzęt, jak to w rekonstrukcji. Maska jest zabezpieczona fabrycznie jeszcze talkiem. Talk służy temu, żeby maska po prostu się, sama w zasadzie guma maski, z której ona jest wykonana, się podczas składowania, wieloletniego składowania, bo wiemy, że to wyprodukowane, leżąc na magazynie, mogło po prostu przez lata się skleić. Dlatego zasypywano to talkiem i w ten sposób maska w zasadzie jest elastyczna po dziś dzień. To jest sama część twarzowa, tak? Maski SZM-41, cały czas przypominam. Mamy tutaj rurę łączącą. Rurę łączącą, niektórzy nazywają to wężem, ale jest to rura łącząca wedle nazewnictwa. Była w zasadzie wymogiem w tej konstrukcji z racji tego, że zastosowano taki oto duży filtropochłaniacz. Filtropochłaniacz MO2 posiada charakterystyczny gumowy zacisk na sznureczek. Jest on jaki? Duży, nieporęczny, można powiedzieć lekko toporny, a na pewno nie byłby praktyczny, gdybyśmy go dokręcali bezpośrednio tutaj w komorę zaworów. Jest on dosyć ciężki, waży około kilograma, dlatego stosowano do niego rurę łączącą. Rura łącząca rozkręcana tutaj do maski, tutaj do filtropochłaniacza. Do masek SZM-41 tutaj nam prezentowanej stosowano tylko i wyłącznie rury łączące z oplotem materiałowym. To co widzimy tutaj to jest oplot materiałowy wzmacniający konstrukcję, jak i zabezpieczający gumę. Jedyną również poprawną torbą wykorzystywaną do maski SZM-41
Jest taka oto musztardowa torba ze skórzanym zapięciem. Na taką prostą klamerkę posiada ona taśmę nośną, którą moglibyśmy sobie oczywiście przewiesić przez ramię, oraz taśmę biodrową, która to służyła do oplatania wokół biodr, żeby torba z maską nie przemieszczała się podczas jakichś większych aktywności. Jeszcze warto wspomnieć użytkowanie, lata użytkowania w siłach zbrojnych. W naszych siłach zbrojnych maska ta była stosowana od początku lat 50. i jeszcze sporadycznie użytkowana do połowy lat 60. Nowe wzory musiały wejść, stare jeszcze się musiały zużyć. 1965 roku jest jeszcze widywana w Wojsku Polskim. W 1958 roku nadchodzi modernizacja. Wcześniejsze maski SZM-41 wyposażone zaledwie w pojedynczą komorę zaworu wydechowego. Tutaj pokażę na przykładzie, żeby można było sobie porównać. Właśnie maski SZM-41 zostały wyparte w 1958 roku w produkcji przez maski SZM-41 i uwaga, dodajemy M, modernizowana, czyli SZM-41M. Aktualny tutaj prezentowany egzemplarz jest z roku 63. Czym on się wyróżnia? Przede wszystkim widzimy znacznie dłuższą, bo podwójną komorę zaworów. Dokładnie chodzi o zawory wydechowe w tej masce, dlatego po prostu ta metalowa, zielona część się wydłużyła. Miało to po prostu ułatwić wydychanie, jak i zabezpieczyć użytkownika przed skutkami broni masowego rażenia. Ta wersja z zielonym malowaniem pojawiła się pod koniec lat 50. 58 rocznik i była produkowana do 64 roku, więc okres dosyć krótki, stosunkowo krótki, gdyż zaledwie szybka matematyka 4 plus 2 to jest 6, plus wiadomo, że to pewnie cały rok tam nie był, więc możemy liczyć około 5 lat z hakiem, możemy tak założyć. Można powiedzieć, że były dwie wersje. Wczesne zestawy tej maski posiadały zestaw dokładnie taki sam jak maski poprzednie, czyli rura w oplocie materiałowym, jak i torba tak zwana w kolorze musztardowym, musztardowa z zapięciem skórzanym. To była wersja wczesna. W pewnym momencie, nieznana jest bliżej data, w zasadzie wycofano poprzednie wzory na rzecz bardzo ekstrawaganckiej, nowoczesnej, ładnej, świecącej, wzbudzającą wręcz sympatię zieloną rurę łączącą, wykonaną z gumy, bez żadnego oplotu. Do tego filtropochłaniacz, oczywiście pamiętamy, filtropochłaniacz był na tyle duży, że wymuszone było korzystanie z rury łączącej, aczkolwiek pamiętajmy, że nawet w instrukcjach w przypadku przedziurawienia lub uszkodzenia rury łączącej zalecano użytkownikowi wkręcenie filtropochłaniacza bezpośrednio do komory zaworów. Nie było to co prawda ani wygodne, ani zbytnio praktyczne. Co prawda działało, ale powiedzmy użytkownik tak uszkodzonej maski, a dokładnie tak uszkodzonego tak zwanego węża, rury łączącej, musiałby dość szybko zostać wycofany na tyły w celu uzupełnienia brakującego elementu. Torba, tutaj już się pojawia nowoczesna dość torba w kamuflażu wzór 58 deszczyk. Torba się troszkę zmienia, wersje są dwie, jedne z przeszyciami dodatkowymi, również jest i wersja z dodatkową taśmą biodrową, tak jak w poprzednim wzorze. Nie różni się to w zasadzie w kroju niczym innym, oprócz, uwaga, taki mały detal, doszyta została kieszonka na IPP, indywidualny pakiet przeciwchemiczny, taki mały śmierdziuch, który mieścił się właśnie w tej kieszonce i służy do dekontaminacji i małej nawet i dezaktywacji, chociaż w zamyśle bardziej dekontaminacji, czyli usuwania środków chemicznych z żołnierza i wyposażenia. Maska SZM-41M w wersji z zielonym malowaniem, w zasadzie używana od końca lat 50. w siłach zbrojnych, formalnie w zasadzie wyparta już z użytkowania takiego pierwszoliniowego, już pod koniec lat 60. sporadycznie występuje, aczkolwiek na ćwiczeniach jakichś szkół podchorążych czy innych bardziej tyłowych formacjach bywają nawet fotografie z lat 70., a nawet początku 80., gdzie już był używany jako typowy sprzęt szkoleniowy. Jak już widzimy chociażby w grudniu 70 roku, kiedy miały miejsce tak zwane wydarzenia grudniowe, wszelkie oddziały Wojska Polskiego, również Marynarki Wojennej, były wyposażone już w maski przeciwgazowe,
kolejnej generacji, o której już za chwilę opowiem. I tak oto, proszę Państwa, dotarliśmy do najbardziej kultowej odmiany, najbardziej popularnego wzoru. Maska SZM41M. Już nic więcej nie dodajemy, póki co. Czyli dokładnie takiego samego oznaczenia jak maska poprzednia, aczkolwiek w zasadzie tylko zmienia się wizualny kontekst tej maski. Nie ma tutaj żadnej modernizacji technicznej czy technologicznej. Widzimy tutaj maskę właśnie z 64 roku. Maska z 64 roku. 64 rok. Pierwszy rok produkcji masek przeciwgazowych SZM41M, ale już nie z malowanymi komorami zaworów, tylko tak jak widzimy, są one, można powiedzieć, takie złotawo, odblaskowe, lakierowane. Jakkolwiek byśmy to zwali, prawdopodobnie jest to modernizacja polegająca na zamienieniu wcześniejszego malowania farbą na swego rodzaju natryskiwanie jakiejś substancji antykorozyjnej. Słyszałem również o kadmowaniu. Nie wiem, nie potwierdzę, nie wyczytałem tego w instrukcjach. Widzimy właśnie w tym odcieniu takim metalicznym, nazwijmy to. Maska ma swój najbardziej popularny wygląd. Jest to najbardziej klasyczny, znany w zasadzie wszystkim słoń. Ta maska jest popularnie zwana słoniem. Tak jak w zasadzie wszystkie tutaj podobne słoniowate, kapturowe maski. Jak widzimy, cały czas mają one właśnie kaptury. Może o tym mało wspomniałem, ale tutaj naprawdę mało się zmienia od lat 50. Maskę tutaj mamy z 69 roku dla porównania. W zależności od składowania widzimy tutaj troszkę bardziej brązowawa, tutaj trochę bardziej jasnawa. W zależności od składowania, użytkowania, temperatury przechowywania. Maska z fabrycznej bieli gumy. Guma w zasadzie, jak mamy fabrycznie nową maseczkę, jest biała albo lekko kremowa, która wraz z upływem i trochę czasu, ale głównie od złego przechowywania, czy to użytkowania również, maska z czasem żółknie. No lekko żółknie, no ale to już taka była specyfika tej gumy właśnie z lat 60. i 70., a również i wcześniejszych, jak i późniejszych. Rura ponownie w zasadzie tylko kolor zmienia. Nie dostała żadnego oplotu materiałowego, jak to było w latach 50., tak jak w wersji z zieloną komorą zaworów. Było zielony wąż łączący tak do kadmowanej komory zaworów używano w zasadzie już rury łączącej koloru czarnego. Torby jest to dosyć ciekawy temat, gdyż ta maska była produkowana od 1964 roku do co najmniej 1989 roku. Czyli mamy prawie 30 lat produkcji właśnie tego modelu. W samej masce dużo się nie zmieniało, aczkolwiek torby zmieniały się nagminnie. Pierwszy wzór, w zasadzie najbardziej popularny wzór torby, to są okolice od około 65-6 roku do około 67-8 roku. Dość masowo produkowane w tym okresie, ale bardzo krótko, bo okres zaledwie 2 lat. Kolor, moglibyśmy to nazwać ochrowy, a dla laików jest to po prostu bardziej brązowawy, tak. Wersja charakterystyczna, gdyż z takimi właśnie, możemy to nazwać troczkami, które miały zmniejszać objętość torby. Po tym wzorze rozpoczęto produkcję następnego wzoru. W zasadzie w kroju się niczym nie różni. Jedyne co ulega zmianie to kolor, gdyż sama torba uzyskała kolor szary. Jest to krój do początku lat 70., okolice 72-73 rok, oraz uzyskała panel identyfikacyjny, możemy to tak nazwać, po prostu na wsówkę z imieniem, nazwiskiem, dajmy na to użytkownika, albo wzorem maski, cokolwiek byśmy chcieli tam opisać. Produkowany najdłuższy okres była torba uproszczona. Uproszczona torba od połowy lat 70., produkowana w zasadzie bez zmian do 89 roku. W latach 80. tylko elementy parciane zastąpiono elementami stylonowymi. Jak widzimy, nie posiada już tych troczków, nazwijmy to kompresyjnych, aczkolwiek posiada wkładeczkę identyfikacyjną, torba z mocowaniem na pas, jak i podpięciem do pasoszelek. I pod koniec lat 60. no powiedzmy zauważono problem, że jednak komunikacja przez litą gumę, tak, tutaj mamy litą gumę, więc użytkownik, który ma w tym miejscu twarz, po prostu nie słychać. Mógłby mówić najgłośniej, czy tam najbardziej wyraźnie, jakby potrafił, byśmy słyszeli zaledwie coś takiego. No i pod koniec lat 60. wymyślono małą modyfikację, którą nazywamy, uwaga, cały czas dokładamy, czyli tak, SZM41M
KF. W kodzie handlowym jest to MUA, a więc maska przeciwgazowa z komorą foniczną. Jak widzimy, cała różnica polegała tylko i wyłącznie na tym guziczku. Ten guziczek to była komora foniczna, czyli kawałek wyciętej w zasadzie w tym miejscu gumy, wskutek czego powstał tutaj taki kanalik. Jego jakby zalepiono taką lekką folią oraz zabezpieczono takim właśnie metalowym koreczkiem, który posiadał dziurki. To wszystko służyło do tego, żeby użytkownik, dajmy na to właśnie radiotelegrafista, radiotelefonista, czy osoba funkcyjna, jakiś oficer, czy tam osoba, która właśnie była związana stricte z urządzeniami łączności, mogła być lepiej słyszalna, jak i rozumiana w warunkach właśnie skażenia. Wersje z komorą foniczną, no istniało ich parę. Jedna z większą, taka znacznie większa, to była na koniec lat 60. produkowana. Tak pokrótce omówię, bo w zasadzie zaraz powiem dlaczego jest to taki temat troszkę olewany w rekonstrukcji. Następnie była wersja taką, jaką tutaj widzicie, aczkolwiek z malowaną zaślepką, kadmowana była w ten sam sposób co okulary, czyli po prostu była jasna, świeciła się. To było do końca lat 60., początku lat 70. i w latach 70., jak i 80. najbardziej popularna wersja, czyli właśnie ta z tym czarnym guziczkiem. Pod koniec lat 80. była jeszcze jedna modyfikacja uproszczająca. Ponownie wrócono jakby do kadmowania właśnie świecącego, tylko z taką obręczą metalową. I dlaczego ten temat tak troszkę bagatelizujemy? Wykorzystanie masek z komorą foniczną nie było powiedzmy aż tak powszechne. Rzeczywiście to było dla osób funkcyjnych, to było dla specjalistów, dowódców, etc. Osoby nawet funkcyjne takich masek w większości nie otrzymywano. Dlatego jest to w zasadzie ciekawostka, aczkolwiek pojawiająca się w historii i warta do zbierania dla prawdziwego kolekcjonera. I zdecydowanie największy przedstawiciel z polskiej rodziny słoni, maska SZR-2 /50, mylnie nazywana SR1. Jest to po prostu maska dla rannego w głowę. Ma taki monstrualny wygląd, największy z największych kapturów. Podniosę go. O. Dlaczego? Jest to maska dla rannego w głowę. Zauważmy, że klasyczna maska przeciwgazowa. Klasyczne, uwaga, SZM-41M. Tak, kto uważał, ten wie. Posiada co z tyłu? Kaptur, tak jest, cały czas jest to maska kapturowa. Więc w przypadku zranienia okolic głowy i założenie powiedzmy jakiegokolwiek opatrunku powodowałoby ucisk oraz dyskomfort użytkowania takiej maski. Dlatego skonstruowano tą maskę, która nie uciska w żadną część głowy, a uciska w szyję. Można tak właśnie to skwitować, gdyż maska ta uszczelniała się poprzez uszczelnienie na szyi użytkownika. Tutaj ten fragment podwijano, zakręcano, a paski z tyłu wiązano. Tutaj obie paseczki wiązano. Tutaj dołożyłem co prawda, jak widzimy, co? Szybki test na wiedzy. Rurę łączącą i filtropochłaniacz. Teraz mała taka zagwozdka, gdyż te maski z magazynu nigdy, ale to nigdy nie wychodzą razem z tym. Ten cały komplecik po lewej widoczny jest oddzielnie zawsze składowany. Dlaczego? Nikt nie zakładał, że maska SZR-2/50, czyli dla rannego w głowę, będzie składowana w takiej samej oto torbie, co normalny słoń. Fizycznie po prostu by się mieściła tam z trudem, gdyż jest znacznie większa gabarytowo. Tak więc bardzo popularną praktyką, nawet to jest w instrukcji zalecane, maskę dla rannego w głowę przynosiła grupa sanitarna, grupa medyczna, która widząc poszkodowanego, który miałby swoją maskę przeciwgazową, ale jest on ranny w głowę, wymieniałaby zaledwie z jego całego kompletu tylko część twarzową, a resztę pozyskujemy z kompletu poprzedniego. Dlatego bardzo często maskę przeciwgazową dla rannego w głowę przenoszono w torbach na kombinezony przeciwchemiczne. Były po prostu one duże i poręczne, a żeby ten kolos się zmieścił w torbę, to najczęściej stosowano właśnie taki myk. Maska przeciwgazowa MP4, zupełna odmiana. Jeśli patrzymy na słonie, jest to naprawdę futurystyczna maska. Zwana również bulldogiem, nawet czasem pitbullem. Jest to maska o zupełnie innej konstrukcji. Nie mamy tutaj filtropochłaniacza w puszce. Mamy tutaj
wkładki nawet filtrosorpcyjne umieszczone właśnie w tych oto kadłubach. Była to maska wzorowana na amerykańskiej masce M17. Nasza polska konstrukcja, właśnie maska MP4, zadomowiła się w armii już w połowie lat 70., ale prawdę powiedziawszy powszechne jej używanie w jednostkach pierwszoliniowych to dopiero lata 80., nawet 90., nieraz na równi wykorzystywana z słoniami. Oczywiście w ramach jednolitości pododdziału. Maska MP4 jest postępowa względem klasycznego słonia. Widzimy znacznie większe okulary. Każdy posiadał komorę foniczną niemałych rozmiarów. Zdublowany system wdechowy, wdech, a tutaj wydech. Podnosiło to lekko komfort użytkownika. Taśmy zrezygnowano wreszcie z masek kapturowych. Początkowo produkowana z zielonej gumy aż do połowy lat 80. W 85 roku następuje mała modernizacja. Maski przeciwgazowe MP4 otrzymują kolor szary. To obrosło wieloma legendami, mitami, że szare to jest dla marynarki wojennej, lotnictwa, milicji, a to jest dla wojska i na odwrót, i inaczej. Nie. Prawda jest taka, że to jest tylko i wyłącznie mieszanka gumy odpowiednia do lat produkcji. Czyli uściślając, od lat 70. do 85 roku kolor zielony. Jeszcze wcześniej był eksperymentalny, czarny, no ale jest w tak śladowych ilościach wyprodukowany, że w rekonstrukcji jest to niewiele przydatne. Oraz kolor szary. Szare bulldogi w produkcji od 85 roku, w zasadzie do 91, używana aż do całkiem niedawnego okresu. Ostatnie fotografie to tak nawet okolicy 2015 roku. Użytkowanie oczywiście już w zasadzie jako maski ćwiczebne. Do maski MP4 dołączane były dodatkowo worek foliowy, który był workiem przeprawowym, tak formalnie się nazywał. Służył on do tego, żeby podczas pokonywania przeszkody wodnej maskę schować w worek, szczelnie zawinąć gumką na końcu, żeby ta woda się nie przedostała i schować do torby. Po prostu jakikolwiek filtropochłaniacz, w tym przypadku wkładka filtrosorpcyjna, w momencie zetknięcia się z wodą, taka wkładka bądź filtropochłaniacz staje się mało skuteczny. Dodatkowo były wkładki ocieplające dodawane. Nakładka ocieplająca, która wygląda tak w naturalnej fabrycznej folii, nie jest to wbrew pozorom jakieś zamienna, że w przypadku zbicia i tak dalej. Jest to wkładka użytkowana w okresie zimowym. Rodzaje toreb. Najwcześniejsza torba, która w zasadzie troszkę przypomina jeszcze konstrukcję torby do słonia, otwierana w bardzo prosty sposób. Następnie w kształcie już amerykańskiej torby elementy parciane koniec lat 70. do połowy lat 80. Następna modyfikacja, powiększenie torby, dodanie dodatkowej kieszeni. Końcówka lat 80. już widzimy stylonowe paski. I ostatnia wersja na bogatości z podgumowanego materiału. Ciężka, sztywna i wodoodporna. Podstawowe maski typu słoń, bo tego nie wymieniłem, czyli SZM41M w klasycznej wersji, czyli z niemalowaną komorą zaworów, były użytkowane nawet do końca lat 90. Na niektórych jednostkach nawet do wczesnych lat 2000, więc jest to w zasadzie maska przeciwgazowa najdłużej użytkowana w historii Wojska Polskiego. Szybkie porady dla rekonstruktorów, a może i dla kolekcjonerów, jak to tam się uważa. Najlepsze maski, jeśli chodzi o jakość gumy, są to zdecydowanie lata 60. Sama w sobie jest dość wygodna dla użytkownika i nie wyszarpuje włosów. Większość ma takie doświadczenie dość nieprzyjemne z tymi maskami. Podczas zakładania, zdejmowania wyrywają one włosy. Są to maski w większości z lat 80., gdyż wtedy mieszanka gumy już była na tyle uboga z racji oszczędności. Części twarzowe z lat 60. są zdecydowanie najlepsze dla użytkowników i rekonstruktorów. Porada numer 2 od wujaszka Benia. Maskę trzeba składować w jakimś suchym miejscu, bez dostępu do światła. Najlepiej, gdy jest to zaciemniona, sucha piwnica. Albo wnętrze swojej szafy. Z mojej strony to tyle. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie. Benio, Giercha Sojusz. Hejo.